O, jak ładnie. Jak bajkowo teraz sypie, jakie płaty. Kurnika, kacznika nie widać w ogóle. Za chwilę mi dom zasypie, słuchajcie. Fajnie, fajnie, pośmialiśmy się. Ale tu się zaczyna robić kryzysowo. Śniegu jest coraz więcej. Zadęte, zobaczcie jakie ja mam wydmy. Wyszłam w takich botkach, ale to chyba przesadziłam z tą długością, bo ja już widzę, że tu jest śniegu nasypane więcej, wyżej niż moje buty. Zobaczcie się, jak ja mam biało naokoło domu. Kaczki się schowały. Kury w ogóle nie wychodzą chyba od piątku. Cały weekend siedziały. Dzisiaj jest poniedziałek. Kaczkom w ogóle nie szkodzi śnieg. Kaczki mogą, kochają, wychodzą, ale chyba teraz, że sypie, to się schowały, bo już troszeczkę tego tam za dużo. Muszę odśnieżyć. Podejdę tam, jakie wydmy. No strasznie mi tutaj nadęło, no. Przecież to był równy teren. O, zobaczcie. Tu jest przy tunelu. To mniej więcej zobaczycie, ile tego nasypało, jakie czapy już na tych koszach. Za chwilę mi kosz całkowicie zaniknie. Tu była ścieżka zrobiona wczoraj i ścieżki nie ma. No, jak nie odśnieżę, to nie ma. Nawet po mnie widać, że sytuacja się robi dramatyczna. Wow, jakie mam sople tutaj. Wow, nieźle. Zobaczcie, jakie sople przy domu. Idzie. Królowa śniegu. Jest, ale strasznie dużo nasypane jest wokół. Nawet po mnie widać, że sytuacja się robi kryzysowa. O Boże, jaki mam samochód zasypany. Ja coraz bardziej opatulona na tych filmach. Bielutko, kurczę, od razu mi się przypomniały zimy w Polsce. No, jest ostro, jest na bogato z tym śniegiem. Wczoraj mąż wrócił z pracy. Troszeczkę traktorem mu tam rozjeździli tą drogę, żeby się dostać. Ale skrzypi pod nogami. Ale jeszcze on potem przejechał, żeby troszeczkę tą drogę rozjeździć, tak, jakimś ciężarem, żeby utworzyć ten śnieg. Jeszcze byliśmy w nocy przejechać, bo on bardzo wcześnie zaczyna pracę i wiecie, ślisko i w ogóle nieprzyjemnie. No zobaczcie, jaka atmosferka. No jak we filmie. Tak fajnie przez telewizor albo telefon oglądać, ale słuchajcie, żyć w czymś takim. Kto to teraz odśnieży wszystko? Proszę ja was. Kto to teraz mi odśnieży? Chętnych brak. Zasypało mi całkowicie. Ja odwrócę teraz kamerę. Najgorszy jest ten silny wiatr. Tutaj widzę już lód zalodowaciło. Jest bardzo dużo śniegu. Najgorszy właśnie ten wiatr. On robi takie zaspy. Zobaczcie. Te zaspy są najgorsze. No przecież o. Te zaspy są najgorsze. Całe podwórko. Całe pola. Żywej duszy nie ma. Zaspy robią największy problem, bo jest zadęte i nie przejedzie. To jest moja droga dojazdowa. I właśnie mi mąż zadzwonił, o tam jest na górze, że utknął. Że utknął, mimo że ma pick-upa, samochód 4x4. I dostał telefon, że musi być w pracy. Jest niedziela. Wezwali go do pracy. No i proszę bardzo. Pojechał chłopak i nawet nie wyjechał do drogi głównej. A mówił, że spokojnie 4x4 pick-upem się przedostanę. I tyle, o. I chłop jest w środku drogi, więc jak tam musi być zasypane, że nawet takim autem nie poszło. Powyżej maski, że tam ma śniegu, tak jest zadęte strasznie. To ja już to sobie wyobrażam.
Zadzwoniliśmy szybko po sąsiada rolnika. On w ogóle tam jeździ, wszyscy rolnicy tutaj są bardzo zorganizowani. Jeżeli taka sytuacja się dzieje, bardziej pomagają jak gmina. Pługu tutaj nie oświadczysz na palcach jednej ręki. Tofi, chodź tutaj. Tofi, chodź, bo tam traktor jedzie. Chodź. Nie widać cię prawie. Chodź. To rolnicy się sami organizują i to rolnicy pomagają ludziom, a nie gmina. Taka jest niestety prawda i wydaje mi się, że ludzie nauczyli ich tego, że sobie sami radzą, że pomagają, że rolnik pomoże, a oni oszczędzają swoje pieniążki przeznaczone na odśnieżanie. No niestety, taka jest brutalna prawda. Nie ma co tu ściemniać, każdy o tym wie. Jak trzeba pomocy i ktoś utyka, to na grupach są informacje i prośby tylko po rolników, traktorami. Jakoś gminy nie widzę, żeby zgłaszała się do pomocy. W święta, w Sylwestra ile ludzi utknęło. Tylko rolnicy i tylko traktory. Ciekawa jestem, czy jak mu pomoże do drogi głównej, aż tam pójdę się przejdę. Ciekawa jestem, czy jak mu pomoże do drogi głównej, to co tam się dzieje na drodze głównej, bo on musi pół godziny do pracy dojechać. Dobrze, że wyszedł jeszcze sobie wcześniej z nadmiarem czasu. Ja jeszcze mu mówiłam, słuchaj, nie wiesz jakie drogi, bo mówię, mniejsza, że ty przejedziesz, ale może są auta pozostawione, drogi zablokowane. No i tak może być. Stoją tam, kurczę, jeszcze. No, widzicie. I to by były właśnie jedne z tych minusów mieszkania na takiej wsi, na takim uboczu, bym powiedziała. Uboczu albo tak z drogą dojazdową. To właśnie tak to wygląda. To wszystko pięknie uroczo na kartkach. Tam jedzie jakiś samochód, widzę drogą główną, ale tak pomalutku jedzie. Może drogi główne są zrobione. To wszystko tak wygląda uroczo na tych kartkach, wiecie, malowniczo. Jedzie znowu z przodu. Zrobię zooma, może zobaczycie. Z przodu jedzie pług na drodze głównej, ale to jest traktor. To jest traktor i to jest rolnik i to robi sam od siebie, a nie, że ktoś mu kazał czy zapłacił. Taka właśnie tu jest gmina. Nauczyli się, że jest za nich zrobione i oszczędności są. Po co ma gmina robić, jak przyjdzie rolnik albo ludzie i ogarną. To jest właśnie to. Na łatwiznę poszli, ludzi zostawili w takich warunkach. No nieźle tam nasypało. Nieźle. Jak się Koko cieszy. Kochana, żebyś ty wiedziała, ile ten śnieg problemów narobił. Domek stoi ładnie. Fajnie wygląda pod taką pierzynką. Ośnieżony. No faktycznie jedzie rolnik. O, proszę bardzo. Jedzie. Jakoś gminy z pługiem nie widzę. No i to jest to właśnie. To jest ten ból. To jest ten ból. Przyzwyczaili się. Przejechał. Super, pomógł mu. Tylko masz śnieg na nos. Dzisiaj się przyjemniej bawić, tak? Nawet pies tak nie ucieka do domu, bo nie jest tak zimno, jest dość przyjemnie. Jest jasno, jasne niebo. Tam są owce, jakbyście się zastanawiali, co tam się skumulowało w stadzie. To są owieczki. Owieczki tu nie są zbierane na śnieg. Krów nie mamy tutaj na zimę, są w tych swoich stajniach. Ale owieczki są zawsze zostawione i dają radę. Krajobraz mega. Kraina lodu, kraina śniegu na ten moment. Ja myślałam, że już nie będzie co kręcić, że już temat śniegu to jest temat zamknięty, a tu się dopiero rozkręca. Szczerze, to ja myślę, że oni w tym tygodniu może do szkoły nawet nie wrócą. Może tak być, że przynajmniej do środy. Cały czas sprawdzam prognozę. Ja pracuję z domu, jak wiecie. No ale jakby szkołę otworzyli, no to muszę ruszyć do szkoły. I jak to się przedrzeć przez te wszystkie śniegi i knieje. Zobaczcie się za mną. To wszystko otacza mnie. To jest wszystko wokół domu. Narnia to wymienka. Myślałam, że postraszy, nasypie, stopnieje. A tu weekend przeszedł. Przed weekendem przecież to już zaczęło sypać. Zamknęli szkołę. Dzieci nie wróciły do szkół. Totalnie wszystkie są zamknięte, nie tylko, że nasza. Czy w mieście, czy na wsiach.
w naszej gminie, wszystko zamknięte. Córka chodzi na basen, no to zamknięte, takie rzeczy publiczne, wszystko jest pozamykane. Mają zadania na Teams, mają robić. I co najgorsze, to podnieśli znowu ten alert pogodowy na amber, na pomarańczowy, czyli go podwyższyli z żółtego. I wygląda na to, tak patrząc na pogodę, bo ciągle sypie i ciągle się tworzą nowe wydmy i to jest właśnie niepokojące. Patrząc na tą sytuację i patrząc, co jest przewidywane na pogodzie, to tydzień to będzie trzymać. Więc to nie jest takie krótkie, to nie jest taki krótki atak. Zwykle tak do tygodnia rozpuszczało się to wszystko i mieliśmy spokój. A teraz ja widzę, że to się tak nie skończy szybko. Jest konkretna akcja. Mamy zimę jak w Polsce. Ten tydzień jeszcze ma trzymać. Nie ma mowy o roztopach. Są strasznie duże płatki. Aż tak skrzypi pod moimi nogami ten śnieg. Więc to nie jest śnieg, co się będzie rozpuszczał. Cały czas mi dosypuje. Jak teraz wychodziłam kręcić, to bardzo były duże płatki takiego śniegu, takiego lepkiego, idealnego właśnie na bałwana. Śniegu, który się zbiera, który się nawarstwia, a to nie jest śnieg, który się będzie topił. Mam wszystko zasypane. Mój murek jest całkowicie. Za chwilę całkowicie nie będziemy go widzieć. Tutaj mam jeszcze ozdoby świąteczne w oknach. Jeszcze choinka. Jeszcze wieniec na drzwiach. Wszystko jest zasypane. Zobaczcie, jakie wydmy wokół schodów. Przecież tam był równy teren. Zasypana cała folia moja, tunel cały, jeden, drugi, o. To jest wszystko takie właśnie zadęte. O, murek mój kompletnie zniknął. Jakbyście tak patrzyli z daleka, wszystko jest pokryte śniegiem. Tak wygląda mój dom. A tak wygląda moje dziecko, się cieszy śniegiem. Zostaw to, to jest lód, to jest deszczówka. No, jest nieźle. Jest nieźle. Mało ludzi na drodze głównej, jak tak patrzę. Jeżdżą głównie pługi i traktory. Głównie traktory z pługami. Nawet takiej z gminy to widzieliśmy tylko rano jeden. I znowu sypie, i znowu zaczyna. Jak tak stoję tutaj i rozmawiam do Was, to znowu zaczyna sypać, więc no niestety, ale znowu mu się warstwa zrobi nowa na tej drodze. I jak tu przejechać? Jak tu przejechać, jak znowu będzie sypało? Cały czas się śniegu dorabia, no to nie ma szans. Koniec mojej przerwy, idę dalej pracować. Wiecie, jak to jest praca z domu? No w ogóle to jest na inny temat. Praca z domu, a praca z domu innej osoby, to wiecie, to mogą być zupełnie różne tempo pracy i jakość pracy, rodzaj pracy. Ja na ten przykład mam targety tak zwane, czyli mam takie minimum ustawione, co muszę zrobić. Jest to wartość policzalna na statystykach, więc no nie mogę tak przeciągać pracy z domu. Nawet jak mam dzieci, to ich nie interesuje. Jak nie zrobię targetu, ja muszę siedzieć dłużej, czyli mam płacone za 8 godzin, odbijając pół godziny lunchu, które nie jest płatne u mnie. Czyli generalnie mam 7,5 dniówki. No a nieraz muszę siedzieć z 10 godzin, bo robię przerwy. Jak mam na przykład tutaj, bąbelka w domu, to muszę przygotować jedzenie, zająć się i pracuję dłużej. No a płacone mam za 7,5. Bo target, czyli tak zwany jakby to najlepiej przetłumaczyć Wam, nie wiem, powiedzieć. Uciekło mi to słowo. No takie minimum, które muszę zrobić w ciągu dniówki. Jest to policzalne. Więc są prace, co nie są policzalne. Jeżeli nie są policzalne, to i tempo pracy, rodzaj pracy z domu jest zupełnie inny. Wiecie, wszystko wielki brat patrzy. No i te targety. No to mam to minimum. Uciekło mi to słowo. No takie minimum, co muszę wyrobić. Absolutny minimum. Oczywiście oczekują, że zrobię więcej. Zawsze się staram robić więcej. Ale to jest takie minimum, że jakbym nie dotarła do tego minimum, no to już by człowiek trafił na dywanik, rozmowa i tyle. No tego wiadomo, każdy chce uniknąć. Dobra, idę do domu. Moja przerwa się skończyła. Poświęciłam ją na nagranie filmiku. No jest pięknie. No ale jak tu żyć? Serdecznie Was pozdrawiamy z północno-wschodniej Szkocji. Kraina śniegu na ten moment. Kraina śniegu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.